Czuwaj, witam na następnej wyprawie, która nie wiadomo czy dojdzie do skutku z kilku powodów. Głównym zasadniczym powodem, dlaczego ta wyprawa ma się nie udać, jest to, co się znajduje za mną. Czyli ta jedna wielka nicość, która ogarnia wszystkie górki w okolicy. Tak więc miało być ładnie, pięknie, a wyszło jak zwykle. Tak więc czekam na rozjaśnienie się, na przyjaśnienia jakieś ewentualnie i co więcej rzec, czekamy na pogodę. Mam nadzieję, że się rozjaśni i będę musiał ruszyć trasę, bo powiem szczerze, że jestem 2 godziny w lesie tutaj. Przejechałem na rowerze może 8 km, a przede mną jeszcze jest jazda mniej więcej 20 km rowerem w stronę Wicklow i następnie jest jakieś 15 km spinaczki, potem jest nocleg i 15 km z powrotem do roweru i dzida 30 z powrotem do domu. Tak więc jest to dosyć skomplikowana wyprawa, w cudzysłowie skomplikowana, ale no niestety, no czekam na pogodę. A póki co mamy to. Dobra, to widzimy się, jak może się coś przejaśni. Czuwaj 2. Tak więc po 48 godzinach później, 48 godzin później, 30 km dalej jesteśmy, a więc po części udał się plan. No nie do końca, bo niestety rezygnuję z nocowania. Ostatnio prognozy pokazują, że będą przymrozki do -2 stopni, a nie chcę ryzykować. Znaczy nie ryzykować, nie mam takiego śpiwora, żeby zostawać na noc, nie mam zamiaru szpalić ognisk w Wicklow, bo to jest po prostu zabronione. Dobra, my ruszamy dalej. Zaraz wytłumaczę plan, tylko pokażę, co się dzieje tutaj. Może to widać, a może nie. Tutaj właśnie schowałem rower i mam nadzieję, że jak te 30 km przejdę, to ten rower tu będzie dalej. Dobra, a my co? My ruszamy w trasę. Póki co pogoda się robi fajna. Trzeba uzupełnić tylko jakieś proteinem barem. A przed nami tam właśnie tam Lugala. Jeden z takich fajnych, przyjemnych szczytów, pod którym fajne jeziorko jest, ale o tym to jak dojdziemy na miejsce, a póki co to na szlak. Widoczki niezłe, oczywiście w tej kamerze nie będzie to widać, ale przepiękna pogoda się zrobiła. Dobra, ja uderzam. Mam nadzieję, że się nie pogubię. No to na razie. Troszkę mniej wieje, znaczy wieje cały czas, ale troszkę mniej, tak więc może krótka prezentacja lokacji, gdzie jesteśmy. Tak więc przed nami tam, za mną właściwie jest Lugala. Te 2 góreczki tam za mną. Tam właśnie to jest Digios Warhill. Digios jest coś około 725-770 metrów. Skrótnie zobaczyłem. Co dalej? Tu piękna panorama na Wicklow. Jesteśmy w sercu Wicklow, właściwie może nie w sercu, ale w takiej głównej arterii Wicklow. Nie jest zbyt popularna ta trasa znowu, co ja jestem szczęśliwy z tego powodu. Kurde, ale zjechałem z drogi troszkę. I tak, co przed nami? Ta taka największa górka tam, gdzieś tam, prawdopodobnie tego nie widać, to jest ten Blackwind, który niestety dzisiaj odpuszczam, bo inny był plan. Plan był taki, żeby spać w górach, no ale niestety nie uda się, tak więc odpuszczam to na dzisiaj. Ale co? Tam widać taki charakterystyczny, gdzieś tam, nie wiem czy to widać, tam jest dość taki charakterystyczny szczyt stromy. To jest górka zwana Scar i to jest właśnie taka główny punkt na dzisiaj, żeby tam dojść, ale czy tam dojdziemy? To nie, to jest około 15 km drogi, a jak widać jeszcze trasy nie zacząłem, a już kompletnie mokro jest. Tak więc niestety parę tych dni
pogoda nie rozpieszczała, były cały czas opady. Dobra, no to jest taka krótkie spojrzenie na to, co się dzieje wokół mnie, czyli od Sali Gapa w stronę Lugali i tam w stronę tak zwanego Wicklow Gapa. Ale to, tak mówię, innym razem, jeżeli się uda, to pokażę ze Skara właśnie tamtą górę, bo wydaje mi się, że jednak widoki stamtąd będą naprawdę powalające, zważywszy na to, że na dole jest fajna dolina z wijącą się rzeką, fajnym wodospadem. No ale to dobra, jak dotrzemy, to będziemy o tym rozmawiać. Jak na razie to zmykam na górę. No i hit, zdobyliśmy Lugala, jakieś 595 metrów nad poziomem morza. Nie jest to jakaś wysoka górka, jeżeli chodzi o Wicklow, ale widoki stąd naprawdę robią robotę. W dole jest kilka widocznych miejsc kilka jezior zwanych Loch Dan, Loch Tai, a tam daleko na horyzoncie widoczny jest Roundwood. Jest to zbiornik retencyjny, sztucznie prawdopodobnie stworzony kiedyś tam. To będę wnikał dokładnie kiedy, bo to nie jest punkt naszej wycieczki. A przed nami naprawdę widoki niezłe. Fenomenalny dzień na wędrówkę dzisiaj. Wiatr jest bardzo minimalny, tak więc o wiele łatwiej się podróżuje dzisiaj, aniżeli kilka dni wstecz, kiedy chmury wisiały kompletnie jak mleko na tych górkach, na tych szczytach i nic nie było widoczne. Powiem, że trafić tam, gdzie to? Tam. To jest masakra. Wydawało mi się, że to już jest tutaj. Oto. A to jeszcze nie tutaj. Klif jest piękny. Dosyć to wygląda zjawiskowo. Urwisko jakieś prawdopodobnie 200-300 metrów tam. Tam. Dobra, ale my uderzamy w drugą stronę. Tam jest klif jeszcze jeden i tam musimy się wybrać. No masakra. Wydawało mi się, że spędzę to może pół godziny, a już się tak włóczę po tych różnych zakamarkach około godziny. No ale nie ma co żałować, bo widoki stąd oprócz tego, że wieje, to jest naprawdę rewelacja.
Także tak, skoro już jesteśmy w Kattegat, który tam się widnieje, tam widnieje w dole, to pasowałoby może powiedzieć jakąś krótką, może nie historię, ale kilka takich przemyśleń. Może niektórzy nie wiedzą, może niektórzy nie śledzą, nie śledzili, bo się skończyły wikingowie. To właśnie nad tym malowniczym jeziorkiem zostało nakręcone to masę, dużo zdjęć to właśnie do wikingów. Tam na dole to właśnie był Kattegat, chyba wydaje mi się, że to było jedno z tych początkowych stadium Kattegata, czyli nie był już tak rozrośnięty, czyli taki wstęp do wikingów, to właśnie był tam. Później prawdopodobnie to było ukręcone jako tam różne mniejsze wioski. Ogólnie tutaj wszystkie te górki też występowały w filmie. Bodaj, że gdzieś tutaj w okolicy był kurhan zrobiony z tych kamieni dla Bjorna, Ironside'a. Gdzieś tutaj to się znajdowało. I teraz taka fajna rzecz, którą ostatnio odkryłem. Wicklow. Jest jakieś tłumaczenie to na z irlandzkiego, ze starego irlandzkiego, które niby mówi, że chodzi o jakiegoś tam bezdomnego pana, ale tak naprawdę, jeżeli się pomyśli, Wicklow właśnie pochodzi ze staronordyckiego, norweskiego słowa, będę teraz udawał akcent, Vikingalo, co oznacza łąki wikingów, czyli Wicklow, i tak właśnie powstała nazwa tych przełączy, które gdzieś tam mnie otaczają. I tak właśnie, kilka takich ciekawostek do przekazania. Szmat drogi przede mną i teraz nie wiem, powiem szczerze, że spędziłem tutaj 2 godziny, bo jestem zauroczony tym miejscem. Fascynuje mnie to miejsce, blisko, ale daleko. Jechałem tu jakieś może 2,5 godziny rowerem, zatrzymywałem się w kilku miejscach. Dzisiaj piękna pogoda, więc staram się jak najbardziej cieszyć tymi widokami. Kattegat! Tymi widokami i tym, co tutaj mam. Przepięknie. A, jeszcze jedna rzecz. To jeziorko tam na dole. Jedna z jego nazw oficjalnie nazywa się Loch Tay. Loch to jest jezioro, chyba z irlandzkiego, z keltyckiego. Tay nie wiem, ale ogólnie dlaczego nazywa się to jezioro Guinness? Bo jeżeli spojrzy się na to jezioro z góry, to barwę ma taką dosyć ciemnobrązową, a tam gdzie Kattegat jest, że tak to nazwę, tutaj jest piaszczysty, prawie że biały, taki jasno-kremowy brzeg, który właśnie wygląda jak pianka na Guinnessie, dlatego mi się wydaje, że całe to jezioro zostało właśnie ochrzczone jako Guinness Lake, właśnie z powodu z tej pociesznej pianki i z kształtu, które właściwie wygląda jakby to jeziorko było w kształcie kufla. Dobra, my się będziemy zmywać powoli, bo już nie ma co tutaj ściemniać. Co chciałem zobaczyć, zobaczyłem. Jestem zauroczony, zafascynowany tym miejscem i jest przepiękne. Co jest fajne, wszyscy zawsze z tamtej strony zwiedzają, a ja się poświęciłem, no i wyskoczyłem sobie na te klify tutaj, które są warte do zobaczenia. Dla ciekawości wrzucę tu gdzieś wrzucę kartę do filmu, który nakręciłem prawie 2 lata temu, właśnie z tamtych okolic, z tamtych, no gdzieś tam, gdzie fajnie widać wcześniej rano o świcie, jak wygląda to jezioro z góry, po prostu z drugiej strony. Rewelacja, tak więc póki co w drogę, bo mało czasu mam. Jeśli jest pogoda, one są przepiękne. I jeszcze to jest w tym miejscu, wiatr jest od tamtej strony i tu jest kompletna cisza, zero.
I jak mówili, że ma być dzisiaj około 7 stopni, to czuję się, jakby było chyba z 15. Pięknie. Klif przepiękny z drugiej strony. A więc górka ta dostępna jest kilkoma szlakami. Jeden z szlaków zaczyna się mniej więcej tam, jak ta droga, ta serpentyna się wije. Tam zaraz przy ścianie lasu jest wejście. Jest to teren prywatny, no i to jest niestety minus tego wszystkiego. I od tego terenu prywatnego prowadzi droga, która właśnie ciągnie się wzdłuż szlak ciągnie się wzdłuż tej drogi. No i wchodzi się tutaj na Lugale od tamtej drugiej strony szczytu. No i wtedy można właśnie zobaczyć to jeziorko z innej perspektywy. Druga opcja jest wejść tak jak ja wchodziłem. Tak więc od strony Saligapa jest car park i można się dostać bez jakiegokolwiek problemu. Tędy jest o wiele malowniczo może, przyjemniej i łatwiej, ale problem polega na tym, że trasa wiedzie przez tereny prywatne i co się wiąże z tym, że bramka na teren tutaj tego właśnie tej Lugali, tutaj tego jeziorka, bramka jest, dostęp jest zamykana o około godziny 5:30, chyba zależy od pory roku, ale jakkolwiek no jest zamykane, a trasa, która wiedzie od car parku z drugiej strony, od Saligapa, gdzie jest mały parking, jest zawsze otwarta. Dobra, widzimy się przy wejściu w okolicy Loch Dana, tak jest, drugiego jeziorka. Dobra, na razie po obu sapię jak ostatni bawu. Na razie, heja. Takie klimaty. Ogólnie trochę szlak zgubiłem. Będę się musiał gdzieś rozejrzeć. Wiem, że muszę iść w tamtą stronę bardziej. Ale było warto odwiedzić to miejsce, bo wygląda jak jakaś stara puszczona. Ty, jak kościół to wygląda. Dosyć dużych rozmiarów. Fajna miejscóweczka. Aczkolwiek nie wiem gdzie jest. Znaczy wiem gdzie jestem, tylko nie jestem dokładnie na szlaku, tak więc muszę się wbić na inną drogę. Dobra, wydaje mi się, że tędy i tam. Wow, to jest przemalowniczo, te ruiny. Tam są jakieś następne, ale nie, to nie jest teraz, bo jak tam będę sprawdzał wszystkie ruiny, to mi dnia nie starczy. Dobra, muszę sprawdzić mapę. Ale tu jest bajkowo. Przepięknie. Piękny strumień na dole. Dobra droga. Idziemy do Loch Dan. Przyszliśmy stamtąd. Idziemy tędy. A myśmy... Ja właściwie stamtąd szedłem i uderzymy dalej przez Loch Dan do Skar. Miałem się włączyć dopiero na Loch Dan, ale z racji z tego, że poruszam się bardzo malowniczą ścieżką, myślałem, że warto ją pokazać i mniej więcej pokazać, wyjaśnić o co chodzi. Tak więc po zejściu z Lugali wchodzimy no jesteśmy w tym momencie na jakimś terenie prywatnym, ale jest zrobiona ścieżka, tak więc jest może właściciel przymyka oko na to, no ale nie, no po prostu pozwala ludziom przechodzić przez właśnie tą drogą w stronę Loch Dan. I no po prostu chciałem pokazać, jak malowniczo wyglądają te murki. Trasa ciągnie się jakieś bodajże z 2, może z 3 km, no może 2, nie przesadzajmy, z 2 km z przepiękną
wzdłuż, ciągnie się wzdłuż przepięknej doliny. Malowniczo. Fajny klimat tam z tym drzewkiem. I tak sobie wijemy się wzdłuż tej drogi, tego muru. Mika? Chyba tak. Jak to się nazywa te kamienie? Z kwarcytami i niektóre z tych skał to jeszcze są granity. Takie 3 typy geologiczne, 3 typy skał, jakie w Wicklow się spotyka, to jak właśnie mówię, mam, że nie kłamie. Granit 100%, to wiem. Mika to takie płaskie kamienie, które się kruszą. Wszystkie domy w Irlandii właśnie mają dachy pokryte miką. Takie płyteczki zrobione, dachóweczki z tego. A reszta skał to chyba te kwarcyty, czy jak to tam się nazywa. To takie jasne. O, to bodajże. Chyba. Nie jestem geologiem. Nie znam się za bardzo, ale z tego co wyczytałem, to właśnie to jest. Skrzy się niczy śnieg jezioro Loch Dan, do którego prowadzi ta malownicza rzeka i u brzegów którego to jeziora widnieje jakaś, nie wiem, lodge, hunting lodge, ewentualnie jakiś cottage. Niestety jest zamknięty, go nie spenetrujemy, a mam ochotę. Nie, po prostu wygląda bardzo malowniczo w tym świetle. No, w sumie jak już tu jestem, to chyba wypadałoby pokazać, o co chodzi. A więc ten domek na mapach widnieje i zawsze byłem ciekawy, o co chodzi. Stary jakiś domek, dzięki Bogu jest na 4 spusty zamknięty, tak więc nie ma strachu, że ktoś się do niego włamie, zniszczy czy coś. Przepięknie rośną te daffodile. Szczerze powiem, że nie wiem, jak one się nazywają po polsku. Nie wiem, czy nazwę powiedziałem dobrze po angielsku nawet. Przepiękny domek. Przepięknie to wygląda. Wygląda, jakby był zamknięty od ładnych paru lat. Malowniczo. A ktoś kiedyś miał takie widoczki. To są takie właśnie uroki Irlandii. Loch Dan. Nie Loch Ness. Potworów nie ma żadnych. Ale przedzieramy się przez te pachnące krzewy, nawet gwoździokrzewy, szpilkokrzewy. Okej, dotarliśmy do Loch Dan. Niestety mój ulubiony spot jest zajęty, jakaś młodzież tam się alkoholizuje, tak więc nie będę tam uderzał, szkoda, bo to malownicze miejsce, warto było, żeby to pokazać. Tak więc pięknie białe piaski plaży, a ponad jeziorem wznosi się ten klif, niesamowicie stromy. Była to kopalnia właśnie granitu, kamieniołom właściwie, kruszone te skały i wykorzystywano je w budownictwie, tak więc dachy były z miki, a mury były z granitu, więc pewnie dlatego pewnie przetrwało to tyle lat, te domki. W Irlandii bardzo dużo jest opuszczonych jest domów, a to wiąże się z tym, że ludzie w XIX wieku z powodu głodu opuścili. Ile to nie chcę skłamać w tym momencie, ale około chyba 2 miliona umarło z głodu i kolejna taka liczba wyemigrowała do większości do Stanów Zjednoczonych, a te domy po prostu popadły w ruinę, bo nikt w nich nie mieszkał. Dobra, mi się trzeba przedostać
Przez rzekę. A, nigdy nie ufaj Google Map. To była przeprawa. Ale się zbyła. Dobra, więc nie będę zaiwaniał parę kilometrów dalej, bo naprawdę nie mam ochoty. Się postaramy. Kurde, tylko jak tam głęboko jest? To jest pytanie. Rzeka pełna Guinnessa. Dobra, idziemy się za sekundę. Okej, akcja przeprawa. Mam nadzieję, że nie jest tutaj bardzo głęboko. Freezing! Holy hawk! Tam jest. To wygląda jakby. Ja pierdzielę, jaka zimna woda. Już prawie. Kurde, tutaj strasznie się. O, tu jest wyjście. Jaka zimna woda. O ja jebę. Dobra, robimy przerwę na jakiś postój. Teraz kurde sobie wyobrażam, muszę znaleźć jakąś przeprawę w drodze powrotnej, bo nie będę tego robił jeszcze raz w nocy. Po ciemku przeprawiać się przez rzekę mi się nie chce. Dobra, mały odpoczynek, wrzucę coś na róż, napiję się i końcówka naszej wyprawy tam za nami. Dobra, przeszliśmy przez małą rzeczkę, która wypływa z Loch Dan. Jak wspomniałem o pozostałościach starej osady górniczej, to tutaj wszędzie widać pozostałości tego. To jest ciekawe. Mikro urbex. Takie małe. Niewielkie właściwie pozostałości tego, co kiedyś było osadą górniczą. Kilka domków z tej strony, kilka z drugiej. Ktoś się tu buduje w starej osadzie. Dom, za mną jeszcze resztki budynków. Hej, baranie. Tak więc, żeby na Skar wejść, najpierw trzeba wejść na Kanturk. Weźmy jeden z bramek. Na co dziś pole, bo to chyba przez pole trzeba przejść. Tak mi się wydaje. Najpierw myślałem, że to jakaś znowu megalityczna budowla. Ewentualnie jakiś grobowiec. Taki kamtur wielki. Takie buty. Zamykamy, żeby barany nie uciekły. A widoczki robią się coraz fajniejsze. O, i jakiś pożar. A, niedobrze. Tam. Nie lubię pożarów w Wicklow, bo one są niekontrolowane. Niestety jest to. A w te ostatnie kilka dni wrzosy jak wióry suche, tak więc nie fajnie, bardzo nie fajnie. Na szczęście to nie jest w kierunku, znaczy źle, że się pali, ale na szczęście nie jest to na mojej trasie, na szlaku, tak więc mi nic nie grozi. Dobra, a my idziemy tym przepięknym szlakiem na Kanturk. Bardzo szybko się idzie. Wszędzie owce, barany i takie inne zwierzaki, muflony. Przepięknie.
Gdzieś tak po pół godziny dochodzimy na szczyt górki Kanturk, jakoś tak chyba się nazywa, Śmiesznawo, który jest zwieńczony, nie wiem czy dokładnie to jest ten szczyt, tam jest jeszcze kilka wzniesień, ale co tu jest fajne, to ten kamyczek sobie spoczywający na szczycie tego wzniesienia, dosyć osobliwy ostaniec, jeśli może go tak nazwać ostańcem, jakieś 1,80 m jakieś, a my już coraz bliżej do Skar. Wygląda o wiele wyżej niż jest. Sprawdziłem dokładnie, 641 metrów. Niestety tu już wszystko kompletnie zabłocone i zabagnione. No ale cóż, im wyżej w górach, tym błotniej. Powoli odczuwam zmęczenie, powiem szczerze, po tych 15 km. Nie ma dużo, ale dawno nie szedłem takich dystansów po górkach. Ale widoki stąd, masakroza, coś przepięknego. Tamta czeluść na dole to przepiękny wodospad. Prawdopodobnie widać takie białe nitki, smużki, stróżki, to ten wodospad przepiękny, jakieś 50-80 metrów w dół. Przepiękne miejsce, fajna rzecz do zobaczenia. Powiem szczerze, że jestem bliżej do Glendalough niż do domu. Oczywiście nie udaje się do Glendalough dzisiaj. Przepięknie tutaj jest. Im dalej w górę, tym więcej górek. To jest jedno z takich przedwzgórz Skara. Prawie jesteśmy na szczycie tego pierwszego stopnia, bym powiedział. Następny jest drugi i następnie jest trzeci, który jest punktem kulminacyjnym naszego dnia. Tam jest Lugnaquilla, największy szczyt Wicklow. Tam jest Camderry, tam gdzie Silverman, Buckwind, Moulin Clivin, czy jak tam, Duff Hills, tych dwóch nie pamiętam. Tam za tych jednych gór wystaje szczyt Kippur, a my jesteśmy prawie już na Skar. Prawie już. Jest nieźle. Jest nieźle.
Tak więc kar zdobyty. Właśnie opuszczamy szczyt. Zajęło to jakoś mniej więcej godzinę i 40 minut od Lochdan. Czyli nie tak źle. Górka warto zobaczenia, to zdecydowanie jest rewelacyjna. Pod względem widokowym. Nie no, widoki są dosłownie na wszystko, co się chce. No wiadomo, im wyżej w Wicklow, tym lepiej. Mam nadzieję, że będziemy słychać. Jeżeli się spojrzy za mnie, to jest jedno wielkie wow. Randwood, tam Morze Irlandzkie. Tam jest góra, na którą musimy wejść z powrotem. DJ's, Sugarloaf. I takie tam inne szczyty. Dobra. Pozostała mi tylko droga do domu, czyli jakieś piechotą 15 km. Jest godzina za 25:07, czyli za 25:07, czyli mam półtorej godziny do zachodu słońca, czyli na pewno się nie wyrobię w półtorej godziny, żeby wejść na Lugnę, tu na Lugale, tam gdzie jest Loch Tay, gdzie jest te fajne jeziorko Guinnessa. Tak mówię, no to jest tamta góreczka. Tak więc mówię, teraz skupię się tylko wyłącznie na drodze powrotnej, z tego względu, że no mówię, zostało mi 15 km i mam tylko półtorej godziny światła dziennego. To nie jest jakiś wielki problem, bo Wicklow nie są jakimiś górami strasznymi do spacerowania nocą, ale oprócz tych 15 km mam niestety jeszcze do przejechania około 30 km rowerem przez góry. Na szczęście większość trasy jest w dół. Jedynie co to martwi mnie to, że no niestety muszę jechać tak zwaną Old Military Road, która no niestety jako droga nie jest zbyt bezpieczna pod względem nie no, jest w cholerę jakichś tam tak zwanych mafiozików irlandzkich, palą tam samochody i tego typu rzeczy, więc to nie jest rzecz, którą bym chciał spotkać po drodze. Dobra, no będziemy się żegnać. Wyprawę uważam za wstępnie udaną, bo wyprawa udana liczy się w tym momencie, kiedy wrócę do domu, tak więc zostało mi jeszcze 40 km drogi powrotnej, a ja chyba będę się żegnał. Ostatnie spojrzenie na te przepiękne góry w tym przepięknym zachodzącym prawie że świetle. Dzięki za bycie ze mną. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i czuwaj! Do zobaczenia na następnej wyprawie. Hej!